tutaj na Cześć moja mała Ninko, to ja, twój tata. Dziś jest 22 lutego 2026 roku. Masz dopiero 4 miesiące, a już stałeś się naszym całym światem. Dzięki tobie stałem się innym człowiekiem. Moje serce dojrzało, a spojrzenie na życie stało się głębsze. Każdego dnia uczysz nas, czym jest prawdziwa miłość. Cicha, spokojna, bezwarunkowa. Dziękujemy Ci za to, że możemy być Twoimi rodzicami. To największy dar, jaki otrzymaliśmy. Ninko, nagrywanie tych filmów dla Ciebie jak zawsze budzi we mnie ogromną ciekawość. Nie wiem przecież, jak wygląda Twoje życie w tej chwili, gdy je oglądasz. Powiedz mi, córeczko, czy jesteś szczęśliwa? Czy Twoje serce wolne od lęku i pełne radości? Mam nadzieję, że tak. Bardzo mnie to cieszy i oznacza, że możesz spokojnie oglądać ten film dalej. A jeśli czujesz smutek albo zmęczenie, a Twoja tata wciąż jest w Twoim świecie, zatrzymaj to nagranie, proszę. I od razu przyjdź do niego oraz do mamy. Nieważne, czy są w drugim pokoju, czy dzielą was tysiące kilometrów. Wiem, tak bardzo Cię kocha tata. I nie tylko on. Mama też kocha Cię tak bardzo, że czasami tata czuje się lekko zazdrosny. Nina, Twoje trudne emocje są naturalne i są dla nich w pełni zrozumiałe. Zawsze możesz liczyć na ich bezwarunkowy pomoc. Są Twoją rodziną i będą przy Tobie, gdy życie rzuci Ci wyzwanie. A jeśli poczujesz, że nie dasz sobie rady sama, po prostu powiesz tatusiowi, że masz trudny czas. Uwierz mi, znam go dobrze. Nie zostawię Cię samej ani smutnej. Zjawię się najszybciej jak to możliwe. A jeśli kiedyś los sprawi, że nie będziesz mogła spotkać się z tatą, albo nie będzie go już w swoim świecie, co jest naturalną częścią życia, pozwól, abym ja pomagał Ci choćby słowami. Posłuchaj, Ninuś, sam wiesz, że nikt nie obiecał nam świata bez bólu. Nikt nie dostał życia bez trudów.
Ja też nigdy nie oczekiwałem, że zawsze będzie ci szło lekko i przyjemnie. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział mi: jeśli zawsze wszystko idzie ci dobrze, to znaczy, że coś nie jest tak. Trudności są naturalną częścią życia. Nie możemy całkowicie usunąć ich z naszego świata, ale musimy nauczyć się, jak z nimi żyć i nie pozwolić, żeby cierpienie miało nad nami władzę. Żeby łatwiej ci było poradzić sobie z ciężarem gorszych dni, zapamiętaj proszę te 3 fakty. Po pierwsze, nie jesteś w tym sam. Każdy doświadcza trudności, nawet najsilniejszy, najbogatszy i najmądrzejszy. Po drugie, bez względu na to, jak bardzo boli i jak długo trwa, w końcu i tak minie. Po trzecie, nosisz nazwisko Sabir, a oznacza ono cierpliwość, wytrwałość i niezłomność. No i powiedz mi, jak się z tym czujesz? Czy jest ci choć trochę lżej? Pamiętaj, jesteś córką tatusza. Z całego serca w ciebie wierzę i wiem, że dasz radę. Weź więc życie w swoje ręce, podnieś wysoko głowę i idź odważnie do przodu. Poza twoimi nastrojem nie mam też pojęcia, ile będziesz miała lat, gdy to obejrzysz. Pytam siebie, czy moja Ninko jest teraz zbuntowaną nastolatką? Czy jest młodą, odważną kobietą? A może dojrzałą osobą? Prawdopodobnie raz obejrzysz ten film i zobaczysz mnie dużo starszego od siebie. Innym razem wrócisz do niego i zobaczysz mnie w tym samym wieku co ty. A kiedyś możesz otworzyć to nagranie i zobaczysz tatusza młodszego od ciebie. Nino, pisanie tych listów daje mi poczucie, jakbyśmy podróżowali razem przez czas. Dlatego staram się dobierać słowa tak, by nosiło wartości na każdy etap twojego życia. Robię to z wielką radością, przecież od czego masz tatusza. Więc zaczynamy. Tym razem nagram to, gdy nie macie obok mnie. Ty i mamy jesteście w podróży. W domu jest niezwykle cicho. Mogłoby wydawać, że zostałem tu sam. Ale tak naprawdę nigdy nie jestem sam. Oprócz was, w moim sercu też oprócz was, w moim sercu jest też twój starszy brat, Denis. Choć przyszedł na świat 13 czerwca 2024 roku. I mogłem przytulić tylko przed kilka minut, zanim nas opuścił. Ale nigdy nie odszedł do końca. Jego dusza na zawsze została częścią naszej rodziny. Miłość nie potrzebuje fizycznej bliskości. Miłość nie potrzebuje fizycznej bliskości. Mieszka w sercu, zawsze obecna i pełna ciepła. Czuję Jego obecność tak mocno, że mam wrażenie, jakby stał obok mnie i pomagał mnie w pisaniu tych słów. Nino, w dzisiejszym liście opowiem Ci o 4. i ostatnim etapie nauki, refleksji.
Jeśli teraz zrozumiesz go tylko trochę, albo wydaje ci się mało ważny, to całkowicie naturalne. Z czasem i doświadczenia jego znaczenia będzie stało się dla ciebie coraz jaśniejsze. Na każdym razem, gdy wrócisz do tych słów, w kolejnych latach odkryjesz w nim coś nowego. Aby podsumować 3 etapy, o których mówiliśmy w poprzednich listach i jednocześnie w prosty sposób wyprowadzić etap 4, posłużę się jednym obrazem, który połączy wszystko w całość. Wyobraź sobie, że wychodzisz do zupełnie ciemnego pokoju. Na początku nie widzisz absolutnie nic. Nie wiesz, po co tu jesteś, ani co masz robić. Z czasem zaczynasz wyczuwać obecność innych ludzi w tej ciemności. Słyszysz kroki, oddechy, ciche szepty. Instynktownie czujesz, że musisz zrobić pierwszy krok, więc zaczynasz naśladować ich ruchy. Nie wiesz, dokąd idą, ani czy to właściwie droga, ale mimo to idziesz za nimi. Tak, Minusz, masz rację. To właśnie jest pierwszy etap nauki. Bierna obserwacja. Potem nabierasz odwagi i chcesz spróbować sama. Stawisz własne kroki, dotykasz ściany, potykasz się, opadasz i wstajesz. Czasami boli, ale każdy ból i błęd pokazuje ci, gdzie leży przeszkoda i czego unikać. Uczysz się na swoim potknięciu i małych sukcesach. Zgadza się. To jest drugi etap nauki, nauka na własnych doświadczeniach. Z czasem twoje oczy przyzwyczają się do mroku, zaczynasz dostrzegać znaki, zostają przez ludzi, którzy przyszli tą drogę przed tobą. Słuchasz ich rady, czytasz ich książki, a oni pokazują ci prostsze i bezpieczniejsze ścieżki w tej ciemności. Tak, Nino, to jest trzeci etap nauki. Nauka z doświadczenia innych. Po przejściu tych 3 etapów czujemy się niesamowicie silni. Mamy wiedzę, mamy narzędzie i zaczynamy myśleć, że w tej ciemności widzimy już wszystko. To zwykły ten moment w życiu, w którym nasze ego rośnie, a pokora gwałtownie znika. Wydaje nam się, że poznaliśmy wszystkie zasady i jesteśmy panami świata. Na pewno spotkałeś już takich ludzi i jeszcze wielu z nich spotykasz. Ja z pewnością byłem jedynym z nich. Nie potrafię wspominać tamtego okresu bez obrzydzenia, lęku, bezradności i bólu serca. Uważałem się za wszechwiedzącego. Godzinami dyskutowałem, wygłaszając puste argumenty z podwagą świętych prawd. Sądziłem innych bez litości i bez prawa. Podejmowałem decyzje impulsywnie, kierując się własnymi zachciankami i ambicjami, nie dbając o konsekwencje. Krytykowałem, upokarzałem, bagatelizowałem cierpienia innych i ignorowałem własne błędy. Widzę teraz, jak wielu krzywdy wyrządziłem sobie i innymi przez brak pokory, empatii i prawdziwego zrozumienia świata. Wiem, że nie zasługuję na ich wybaczenie, lecz mogę przynajmniej wyznać swoje skruchy i przeprosić. Kiedy dziś wracam myślami do tamtych czasów, do mojej fałszywej mądrości i ślepej pewności siebie, ogarnia mnie wstyd, smutek, rozczarowanie i poczucia pustki. Żyłem tam dłużej niż inni. I wiem, że choć wielu ludzi pozostaje na tym etapie, królując w świecie własnej ślepoty, tak jak kiedyś ja,
To na szczęście niektórzy przechodzą do następnego etapu. Tutaj chcę zwrócić uwagę na pewną prawidłowość. Pierwszy etap jest nieświadomy. Drugi i trzeci wynika z naszych wyborów. Za to czwarty etap przechodzi zwykle niespodziewanie. Jakby Bóg lub wyższa siła decydowali, kto jest gotowy iść dalej. Myślę, że nie istnieje jeden uniwersalny sposób, w jaki przechodzi etap czwarty. Zazwyczaj pojawia się w dniu, w którym doświadczymy złamanego serca, wielkie straty, bolesnego błędu lub dramatycznego wydarzenia. A czasem po prostu podczas samotnego spaceru albo cicha lektury. Nagle, jakby niewidzialna ręka włączył światło. Cały mroczny pokój, do którego nasze oczy zdążył się już przyzwyczaić, rozbłyska jasnym blaskiem. Zaczynamy dostrzegać świata w zupełnie nowym wymiarze. Do tej pory widzieliśmy jedną czerni i biel, a teraz widzimy dziesiątki przepięknych barw, które nawet nie potrafimy nazwać. Wcześniej dostrzegaliśmy zaledwie kilka kroków przed sobą, a teraz nasze horyzonty stają się niemal nieskończone. Drewno, żelazo, diament, szkło. Wcześniej wyrzuciliśmy wszystko do jednego worka z napisem twarde. Teraz potrafimy dostrzec ich duszę, strukturę i prawdziwe wartości. A z ludźmi jest to o wiele bardziej skomplikowane. Kiedyś łatwo nam było oceniać innych. Ten jest dobry, ten jest zły, ten mądry, ten głupi. W tym nowym świetle widzimy, że człowiek to coś znacznie więcej. Zaczynamy dostrzegać jego ból, smutek i ukryte lęki. Rozumiemy, że czasem ktoś jest zły, bo tak naprawdę jest cierpi, a czasem milczy, bo bardzo się boi. Światła pokazuje nam brutalną prawdę. Nigdy nie mieliśmy prawa oceniać innych ludzi. Ten moment boleśnie uświadamia nam, jak mało tak naprawdę widzieliśmy. Zaczynamy wątpić we własnej dawne osądy. To jak uderzenie w mur świadomości, które burzy wszystko, co uważaliśmy za pewnik. Pokora gwałtownie rośnie, a napompowane ego traci grunt pod nogami. Fałszywa mądrość stopnieje. Zostaje tylko świadomość własnej niewiedzy. I o dziwo, to właśnie ona staje się jedyną prawdziwą mądrości. Jak powiedział Sokrates, jestem mądrzejszy o innych tylko o tyle, że wiem, że nic nie wiem. Kiedy oswoimy to doświadczenia, zaczynamy dostrzegać, jak bardzo ograniczeni byliśmy w postrzeganiu świata. Czasami płaczemy z żalu nad chwilami, które minęły w naszej ślepej nieświadomości. A innym razem uśmiechamy się do siebie, wspominając własne głupoty i fałszywą mądrość. Zaczynamy częściej milczeć, uważnie słuchać i rozmawiać z sobą w cichu. Widzimy, że to, co kiedyś wydawało się tak ważne, w rzeczywistości było puste. Wtedy opinie innych przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Od tego momentu, co naprawdę jest istotne, bliskość, miłość i serdeczność wobec drugiego człowieka zyskuje największą rangę. Patrzymy na ludzi z większą łagodnością, zrozumiejąc wreszcie, że oni też próbują po omacku przejść przez swoje własne ciemne pokój. Światła przybudzenia wylewa się w nasze życie. Każda myśl staje się krokiem ku mądrości, wolnej od pychy i pełnej pokornego zrozumienia. Z tej pokory rodzi się nasz wewnętrzny kompas.
zdolność do cichej oceny i rozróżnienia dobro od zła z odpowiedniej perspektywy. Ja nazywam ten moment przebudzeniem. Uczymy się świat na nowo. Zaczynamy dostrzegać jego prawdziwe istoty. Przyglądamy się sobie, swoim błędom i emocjom. I powoli uczymy się patrzeć głębiej, z większą świadomością i duchową wrażliwością. Coraz częściej zadajemy pytanie o to, co wcześniej wydawało się tak oczywiste. Już nie przyjmujemy odpowiedzi bez zastanowienia. Szukamy ich w ciszy i w sobie. I właśnie w tej spokojnej refleksji, w odwadze zadawania pytań, zaczyna rodzić się prawdziwa nauka. Tak niemal niezauważalnie wkraczamy w czwarty i ostatni etap nauki. Uczenia się przez refleksję. W trakcie mojej podróży przez życie spotkałem kilka osób, które wydają się żyć w czwartym etapie. Zobaczyłem, jak bardzo zmienia się człowiek, gdy znajduje się już w tym świetle. Kiedy o tym myślę, przypominam sobie słowa mojej mamy. Synku, jeśli trafisz do miasta, w którym wszyscy są ślepi, zamykaj oczy i nie pokazuj, że widzisz. Kiedyś nie zrozumiałem, o co jej chodziło. Jednak dziś zrozumiem to doskonale. Ale wybacz mi, mamo. Wiem, że zawsze chciałeś dla mnie dobrze. Chroniłeś mnie i bardzo kochałeś. Jednak dzisiaj wiem, że już nie chodzi tylko o nas. Chodzi też o innych. Dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje światła, dobroci i wsparcia. Zwłaszcza tam, gdzie ludzie wciąż żyją w mroku. Dlatego, Ninuś, chcę Ci przekazać tę radę trochę inaczej, w moim nowym wersji. Córeczko, jeśli trafi do miasta, w którym wszyscy są ślepi, po pierwsze podziękuj Bogu za dar oczu, a po drugie otwieraj jej szeroko i pomagaj innych najlepiej, jak tylko potrafisz. Na koniec tego listu możesz się zastanawiać, czy tata widzi siebie w etapie 3 czy 4. W tym pytaniu pojawia się paradoks. Jeśli powiem, że jestem w etapie 3, to jest to już forma pokory, a pokora nie istnieje w etapie 3. Jeśli natomiast twierdzę, że osiągnąłem etap 4, pojawia się ego, a ego nie istnieje w etapie 4. Więc próbuję zadać to pytanie inaczej, w bardzo prosty sposób. Czy jestem chorym człowiekiem, czy lekarzem? Szczerze mówiąc, coraz wyraźniej widzę, że to ja jestem tym chorym człowiekiem. A jeśli moje słowa mogę sprawić wrażenie, że mówię jak lekarz, proszę o wyrozumiałość. One są jedynym odzwierciedleniem wiedzy i doświadczeń, które zdobyłem podczas własnej leczenia. Więc upewniam Cię, że nie piszę do Ciebie jako lekarz, lecz jako ktoś, kto doświadcza choroby. Chcę podzielić z Tobą tym, jak wygląda stan chorego oraz tym, czego nauczyłem się od prawdziwych lekarzy podczas leczenia. Pewnymi metodami, podstawowymi technikami, które pozwoli mi przetrwać czas choroby. I to właśnie jest cel nagrania tych listów do Ciebie. Ale jak zawsze pamiętaj, Nino, nagranie tych listów uważam za moją obowiązku wobec Ciebie. To Ci je obejrzysz, wysłuchasz, a także czy zgodzisz z moimi myślami, a zawsze pozostaje wyłącznie Twoim wolnym wyborem. Przy okazji ktoś ostatnio zapytał mnie, po co nagrywasz, skoro może Twoje córki nigdy ich nie obejrzy. Opowiedziałem wtedy, a co jeżeli je obejrzy? Czy nie warto spróbować? Z całego serca
Dziękuję Bogu, że pozwolił mi dożyć dzisiejszego dnia i ukończyć dla Ciebie ten 4. etap nauki. Widzimy się 22 marca 2026 roku. I wtedy spróbujemy razem zrozumieć, jak postępować wobec innych z troską i szacunkiem oraz jak krok po kroku kształtować w sobie dobre cechy i stać dobrym człowiekiem. Moja miłość do Was jest bezgraniczna. Dziś, jutro i na zawsze. Dla mamy, Ciebie, Denisa. Twój tata.